Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Aśka i widzimy się w sobotę. Sobota, dzień wiadra i mopa, więc może wieczorem ktoś zechce troszeczkę odsapnąć, odpocząć, wyprostować kości i zajrzeć, co tutaj fajnego sobie stworzymy, więc cieszę się, że jesteście. Jeżeli oglądasz ten film, znaczy, że relaksujesz się tutaj razem ze mną, jest mi bardzo miło. No i zachęcam też, moi drodzy, jeżeli jeszcze tego nie robicie, do subskrybowania i klikania w dzwoneczek, aby na bieżąco być z wszystkimi treściami, które tutaj pojawiają się na moim kanale. Bardzo się cieszę, że jesteście, a wszystkim wspierającym z całego serducha bardzo dziękuję. Już dzisiaj dla nich też pojawił się, prawdopodobnie już lub pojawi się vlog miesięczny, nowe papiery, z którymi na live zobaczymy się prawdopodobnie w środę. Zobaczę jeszcze, jak to rozplanować, ponieważ w środę, słuchajcie, moja córa obchodzi swoje 18 urodziny, więc myślę, że raczej spędzimy go w gronie rodzinnym, aczkolwiek jest zapowiedziane zebranie rodziców mojego syna. Także widzicie, wszystko się zawsze dzieje w jednym momencie, więc ja jeszcze to tam przeanalizuję, przemyślę i zobaczymy, co się uda, słuchajcie, tutaj wyczarować, ale może jednak zobaczymy się w poniedziałek na tym live'ie. No może tak będzie. W każdym bądź razie, słuchajcie, widzimy się na kartce z mapki. Kartka z mapki, ja sobie wydrukowałam takie, wiecie, to są stare mapki z Card Maps. Jeżeli ktoś ma chęć sobie tam pozaglądać, pooglądać, co fajnego mają tych kartek, jest tam mnóstwo takich mapek. Mnie zaczęło się to podobać. Jeżeli ktoś jest tutaj z Was, kto pamięta i jest też na naszej grupie inspiracyjnej na Facebooku, i pamięta tą moją ogromną porażkę, słuchajcie, z tą pierwszą kartką z mapki, gdzie długo nie mogłam przekonać się do tych mapek, bo nie do końca było mi z nimi po drodze, to jednak odkryłam w nich ten potencjał i to, jak wiele mogą nam podarować, czyli wiecie, to nie chodzi o takie całkowite odwzorowanie tej mapki. Ja tak mówię o tym, ponieważ tak sporo pojawiło się komentarzy pod poprzednim postem właśnie na Facebooku, gdzie była poprzednia kartka z mapki. Bo to wiecie, tu nie chodzi o to, że mamy to odwzorować, ale o to, żeby mieć jakiś taki fajny pomysł, czyli spoglądam na mapkę i mówię, o, można by to tak ugryźć, zrobię to pewnie trochę inaczej, ale ten taki ogólny jakby pomysł jest. No i zobaczcie, mamy tutaj 3, 6, 7, 8, 9, mamy 10 mapek. Ja tak patrzyłam, właściwie w każdej z nich coś fajnego mogłabym znaleźć, czym się zainspirować. Ta krówka mnie tutaj rozczuliła. Natomiast słuchajcie, zwróciłam uwagę na tą inspirację tutaj. Słuchajcie, czas ślubów, czy to urodzin, tak jak moja córa teraz na przykład, słuchajcie, 18 będzie obchodziła. To wszystko, jakby ten pomysł jest fantastyczny właśnie na tego typu też okoliczności. Ja nie mówię, że tylko ten, że nie możecie zrobić kartki w pudełku, czegoś innego, ale zobaczcie, to jest taki folder. Mamy folder, przynajmniej tak to wygląda, bo być może ta kartka, która jest tutaj, była zainspirowana, wiecie, znaczy w sensie był to pomysł taki, żeby była baza i tu tylko wycięcie i tu jakaś dekoracja. Natomiast ja, kiedy zobaczyłam to, wpadłam na pomysł, bardzo się tym zainspirowałam na wykonanie takiego właśnie folderu na życzenia. Czyli robimy sobie taką kieszonkę, a tę dekorację zrobię w tym miejscu. No, sentiment. Oczywiście nie mam sentimenta, ale to pewnie gdzieś przy okazji się dorzuci. Więc tu jakby nic nie będę robiła kwiatkowego, ale przerzucę sobie te dekoracje w tym miejscu. Ale zainspirował mnie sam pomysł, kształt tej mapeczki, więc zrobimy sobie tutaj, proszę, numer 1, bo może jeszcze tutaj, bo to też mi się bardzo spodobało. Świetny pomysł to jest na zrobienie takiej dekoracji, wiecie, wyciągnięcie jakichś fajnych takich na boku dekorów, czy koronek i tak dalej, a tu zrobienie dekoracji, więc to jest tylko taka mapa. Więc ja, słuchajcie, zabieram się za ten folder. Tworzyć będę, już Wam pokazuję, ciężko nazwać to kolekcją, bo to jest taki zbiór, ja już zapomniałam, jak to się nazywało, wiosna. Tu piszę wiosna. To jest taki zestaw UHaki wiosna. Zestaw różnych papierów. Ja Wam już je pokazywałam tutaj na kanale, więc no nie będę znowu na nowo wracać do tego, bo to było do kupienia w takim, o, zobaczcie,
mnóstwo z różnych kolekcji, tu jest taki miks. No i ja zdecydowałam się, słuchajcie, oczywiście, że na różowe, na różowe. I to jest z kolekcji Avonlea, Day by Day. Numer to jest, oni chyba nie mają numerów, no spójrzcie tylko na ten róż cudowny. On nie jest taki wściekły, intensywny, jest taki bardzo delikatny. W ogóle te paseczki tu są obłędne. I to mi się podoba, bo to wiecie, można nawet w albumach wykorzystać razem z tym paskiem, pięknie wykończone. Z jednej kwiatuszki, z drugiej takiej gładki. Natomiast jeżeli chodzi o dodatki, to jest oho boho. Taka była kolekcja też, bo to jest ta strona tytułowa i tu sobie wycięłam parę kwiatuszków. Jeszcze sobie to tu zostawię, jakby coś mi wpadło w oko, żeby sobie wyciąć. Nie wiem jeszcze, z jakich kwiatuszków będę korzystać. Mam przygotowane 2 zestawy. To jest zestaw Prima Marketing i nie wiem, czy to się jeszcze nazywa Prima Marketing w ogóle. No tak, fachowo tak, no ale to są kwiaty z Primy. To są jedne z moich ukochanych kwiatuszków. Miałam tych zestawów, już miałam mnóstwo. Tu jest 9 różyczek i mam też kwiaty od Beatki Bar. Ja już niejednokrotnie z nich korzystałam. Ja je zakupiłam w ubiegłym roku chyba w Łodzi na zlocie. Dalej mam tutaj powycinane te elementy, o których wspominałam. No i moi drodzy, zabrałam sobie, chyba pierwszy raz będę jej używać, taką serweteczkę. Ona też jest dostępna w moim sklepie na sztuki. Zobaczymy. Podoba mi się, myślę, że chciałabym ją wykorzystać. Zobaczymy, jak to wyjdzie w całej potem już kombinacji. I wycięłam sobie, to kupiłam na AliExpress, słuchajcie, nie wiem, czy to z jakiejś firmy, mam nadzieję, że to nie jest jakaś podróba. Ja już nie wiem. W każdym razie wycięłam sobie w bazie, bo nie chciałam tak, wiecie, przedłużać. Ała, zaczepiłam się. I wzięłam tą górną tutaj. No chodź, łobuzie. Widzicie, ta górna część odczepiona. To będzie robiona kieszeń, a to jest ta baza i mam to chyba B6, o ile mnie pamięć nie myli. I ja mam to 12 na 17, żeby to jeszcze weszło ewentualnie do pudełka, albo tak, 12 na, nawet na 17,5 chyba. I to jest ta baza, czyli ta moja baza ma 12 na 17,5 cm. I do tego to sobie będę oklejała, natomiast na górną część, czyli ten element, który mam, zobaczcie, tu na tej górze, w te kwiaty, ja będę próbowała potem, jak już sobie wytnę tu arkusz papieru, dopasować, żeby tak ładnie to tu na środku było, bo z tego zrobię tę kieszeń i zaczepię sobie i przykleimy tutaj na bazę, czyli tak jakby, wiecie, robienie kieszeni do albumu. Zatem pierwsze, co muszę zrobić, słuchajcie, to dociąć sobie tutaj ten arkusz, żeby to wszystko tu fajnie przygotować. Zatem ja dotnę sobie go na 17,2. Wiecie co, może nawet nie będę tutaj tego dużego trymera szarpać, tylko sobie to zrobię ołóweczkiem. Kiedy to zobaczyłam, słuchajcie, to zaraz taka pierwsza myśl właśnie była, czy to na 18, czy na jakiś jubileusz, czy na urodziny. Taki fajny folder, możecie do niego wsunąć życzenia, można do niego tam wsunąć pieniążki też. Myślę, że jest to fajny pomysł bardzo. Jeszcze tu nam zostanie, także super. I tam było w poprzek 12 cm. Ja sobie zrobię na spód te kwiatuszki. 12 cm, więc ja tu zrobię sobie 12,7, tak o. Zobaczcie. I mamy zrobioną spód, czyli tę bazę. I ja sobie ją zrobię kwiatuszkową, a ta góra będzie taka z różowego papieru, żeby ładnie tam się kompozycje układało. Czekajcie, ja sobie to zerknę. I teraz tak. I jeszcze po milimetrze sobie zetnę z każdej strony, czyli tu bym zrobiła tak, żeby łatwiej tam potem było zakładać ten biały papier, bo tu jeszcze będzie kieszonka, więc ona też nam nadrobi trochę. Spójrzcie. O, teraz myślę, że będzie to fajnie grało. Czyli mamy oklejoną bazę. Jeszcze sobie tutaj dotnę na drugą stronę. No to zróbmy te. Czekajcie, bo ja tu miałam na ile? Na 12 cm, więc 11,7 zrobimy faktycznie. Nie potrafię się jeszcze zdecydować, czy na tym tyle zrobić
w te kwiatuszki, czy zrobić różowy. Ja jestem taka, wiecie, ja lubię taką prostotę bardziej, czyli takie bardziej bazowe produkty na, no nie wiem właśnie. No, zaraz zobaczymy, się zdecydujemy. I teraz zobaczcie, mam tę moją tutaj górną część i musimy sobie tu dopracować teraz tą kieszeń, czyli w tym miejscu, w którym chcę, żeby ona się znajdowała, tak będziemy to docinali. Na wysokość myślę nawet, że tu jest idealnie, natomiast na szerokość, czekajcie, sobie zerknę. I teraz zobaczcie, musimy sobie to przesunąć w taki sposób, żeby to wycięcie gdzieś tutaj było tak na środku. Teoretycznie mogłabym to bardzo łatwo sobie tu zrobić, bo zobaczcie, nawet na lewej stronie, bo nie musimy tutaj, mamy 11 i 7, tak? Ołóweczek, czyli 5,5. 5,5 to będzie 11 i 7, 5 i 5, 5,9. Dobrze liczę? Mam nadzieję, że wam głowy nie wsunę. No tak, pi razy łoczko, ale tak to by było. I teraz będzie mi łatwiej to zaznaczyć, bo ja sobie po prostu tu... O i to była dobra myśl. Bo akurat mam tu ten dziubeczek, więc super. I teraz tu sobie zaznaczam, że muszę przebigować w tym miejscu. Fajne to jest, wiecie? Taki fajny folder. Nawet powiem wam, zastanawiałabym się, czy bym go dawała do pudełka, czy po prostu bym go wręczyła jako taką opcję koperty. Czekajcie, i tu od razu też na centymetr. Chociaż w sumie ja tu zaznaczyłam, a nie wiem, czy będę to tak, czy zrobię to niżej. Czekajcie. Ale dobra. Myślę, że to tak będzie fajnie. Będzie wyższe to. Czyli wysokość tu od czubka, od tej górnej części, wysokość będzie na jakieś 11 cm, 14 cm, plus oczywiście centymetr skrzydełka, nie? Żeby sobie zamocować. No i skoro ja już mam to tutaj, słuchajcie, to mogę teraz zaczepić, tak jak robimy po prostu kieszeń w albumie. Zaznaczam sobie. Ja myślę, że to jest bardzo szybkie do zrobienia. W znaczeniu, żeby ktoś nie myślał, że to jest jakieś skomplikowane, no bo naprawdę robimy to jak kieszonkę do albumu, a jaki fajny efekt. Takie coś innego niż zwykle, niż zawsze. Ja już sobie to tutaj... Wycinam. Czyli tutaj, słuchajcie, taka nieładna pogoda jest i mi tak prześwietla, w sensie takim światło jasne z okna idzie, a tu taki cień się robi i tak nie widzę tych linii. Jeszcze z tym moim wzrokiem to już w ogóle. Zobaczcie. Zawsze jak przyłożycie i uznacie, że to jest za dużo, można jeszcze sobie zwężyć na dole. Tu coś mi nie poszło. Zobaczcie, widzicie to? Może jak ja to bigowałam, to mi się to przesunęło. Widzicie? Jeszcze raz sobie to przyłożymy. Bo to muszę mieć tutaj. Zobaczcie, tu z tej strony mam ok. A coś tu nie poszło. Jeszcze raz sobie przyłożę. Może wiecie, może się tutaj zagadałam i mi to trochę się łobiechało, jak to się mówi. Dociskam. Odwracam. No zobaczcie na to. Ja nie wiem, co ja zrobiłam. Może faktycznie mi się ta mata przesunęła. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to poprawić. Oczywiście. Słuchajcie. Spróbujemy raz jeszcze. Już za bardzo przesunęłam i tyle. No. Spróbujemy raz jeszcze. Choć nie jest to potem takie łatwe, jak już jest tak bardzo blisko linia do linii. Ale nie jest to niemożliwe. Trzeba bardziej docisnąć. I jeszcze raz tutaj. Tutaj zwróciłam. Zobaczymy teraz.
Czasem się zdarzy, słuchajcie, że się coś przesunie i no ja myślę, że teraz to jest gitareczka. I teraz popatrzcie, tu sobie dociskamy do jednej, do drugiej. Ok, wiecie, że ja tak lubię sobie, ale i tak mi się wydaje, że... Aha, nie, dobra, to teraz tu będę widzieć tę drugą linię, którą już miałam zgiętą, więc to akurat nie ma... O. Dobrze. Ja może od razu sobie to przykleję, żeby tu już tutaj nie było wątpliwości, co, gdzie i jak. Jak odwracacie w tę stronę, to tu jest ten brzuszek, więc można łatwo sobie to przykleić. Takie folderki to też nie jest nowość, bo foldery normalnie chyba nawet rzeczy z papieru mają takie gotowe bazy właśnie folderkowe, ale zobaczcie, no, w sumie można też sobie takie samemu zrobić. Teraz to muszę tutaj, o, bo to jest to, co miałam źle przebigowane. Zobaczcie, i taki mamy, tę górną część mamy gotową i to, co ja teraz muszę zrobić, to tutaj ten element. I tak w sumie się cieszę bardzo, mogłabym nawet tak i tu u dołu by był ten pasek. Gdybym nie robiła tu żadnej dekoracji, na przykład tylko tutaj jakąś skromną dekorację, to skusiłabym się na ten element, czyli że od dołu byłby paseczek i tylko tu bym docięła, ale w związku z tym, że ja chcę robić taką troszeczkę na bogato tę kompozycję tutaj kwiatową, no to zostanę tu przy tym samym różowiutkim arkuszu, choć przyznaję, że jest mi żal, bo naprawdę to bardzo ładnie by wyglądało. W każdym bądź razie ja sobie to tutaj zaznaczam. I tutaj zetnę teraz. Wiecie co, ja sobie dotnę to wyżej. Ja to dotnę wyżej niż zaznaczyłam. Zdecydowanie, bo wiadomo, że wykrojnik troszeczkę inaczej przychodzi, więc nie będę ryzykowała. Zaznaczę sobie to wyżej, widzicie? Będę miała tu miejsce, żeby sobie fajnie z tym poradzić. I teraz jak ja to tu położę, oczywistą oczywistością jest, że nie zrobię tego tak, albo może o, tak sobie to przesuniemy. Wtedy mam taką większą swobodę działania, że potem sobie dopasuję i obetnę tyle, ile mi potrzeba. Raczej jeżeli mam taką możliwość, bo mam na przykład tak jak tutaj większy kawałek papieru, no to z tego korzystam, prawda? Będę miała z czego podocinać, poprzymierzać. Aczkolwiek tak sobie to przykładam i lecę tylko, słuchajcie, na dużego Big Shota, bo na małego to mi to tutaj nie wystarczy. Muszę iść obciąć na dużej maszynce i zaraz do Was wracam. Pięknie sobie, słuchajcie, docięłam, ależ się rozjaśniło na podwórku. I teraz, widzicie to? Teraz sobie to przyłożymy. No, muszę przyznać, że obcięłam to równo, tak jakoś. Widzicie to? No nie wiem, jak przykładam. To jest równo. Zobaczcie. A jak jadę w dół i odsuwam, to tak dziwnie. Mniejsza z tym. Mamy to. I ja teraz sobie zaznaczam tutaj. Zaznaczam sobie tutaj. I jak to dotnę, to dotnę jeszcze też na dole. Oczywiście, słuchajcie, że można po prostu to wyciąć i zrobić prostą, czekajcie, może ja sobie w tę stronę, prostą kieszeń, taką normalną, bez wydziwiania, bez żadnych takich wycięć, bo oczywiście nie każdy ma taką możliwość. Można wyciąć sobie dziurkaczem, normalnym, ozdobnym dziurkaczem. Też tak można, słuchajcie, to wykonać i też będzie to bardzo ładnie wyglądało. Czyli zrobić, ależ mi się spasował ołóweczek czyli zrobić sobie, wyciąć na prosto i dziurkaczem, słuchajcie, ozdobnym wyciąć sobie jakąś koroneczkę na górnej części, więc też to będzie gitowsko wyglądać. Tu sobie teraz
Przesuniemy od góry ile trzeba będzie i tutaj ciachamy od spodu. Ok. No w sumie żałuję, że zamiast tamto, co powiedziałam Wam, że tutaj obcięłam ten paseczek, to mogłam to do tyłu przykleić potem na tej naszej głównej karcie z tyłu. I tam był taki pasek kwiatowy, ależ to zarąbałam. No, jak to mówią, mądry Polak po szkodzie, nie? Teraz mi to przyszło do głowy, że mogłam ładnie to, co mi wyszła, ten drugi arkusik wykorzystać ładnie z tym paseczkiem, chociaż nie wiem, czy na wysokość on by wystarczył tam. Chyba nie, bo ja to tak cięłam. No nie, to on by nie wystarczył. Jakbym cięła z drugiej strony, to by ten paseczek tam był. Więc w sumie taka na przyszłość. Bo tam chyba są 4 arkusze takie, więc jeszcze tam mam coś. Jak się folder spodoba, ja sobie go tutaj na sklepik wystawię. No wiecie, jak to potem klienci przychodzą i widzą, o, to jest ładne. I jeszcze sobie zetnę trochę. Jeszcze sobie trochę zetnę, bo tu mam za bardzo styk tutaj. No i taka zabawa, słuchajcie. Dobrze. Teraz jest ok. To sobie to... Oj, zapomniałam o jednej rzeczy, ale to w sumie nic nie szkodzi, bo chciałam tutaj jeszcze przeradełkować, bo tu są takie przeszycia, no a tutaj w dół nie mam. Ale ja to mogę już tu naprawić. Słuchajcie, wezmę sobie ręcznie, jak jest to już przyklejone, bo mi tu nie zależy na tym, żeby tu się podniosły te krawędzie. Wręcz nawet pewnie robiłabym na czymś płaskim. Ja tutaj i tak krzywo coś przyklejam. No, słuchajcie, ja dzisiaj mam jakiś krzywy dzień. Ogłosiłam sobie dzisiaj w domu dzień leniuszka. Bo Tomek trochę chory, został w domu, więc coś tam będziemy razem robić. Ale no, musiałam ich nagrać. Chyba ten dzień leniuszka mi się faktycznie udziela. Dobra. Słuchajcie, ojej. W każdym razie tak ten... Aha, ja go jeszcze muszę przykleić do głównej bazy. No, zapomniałabym. Ja mam papier, bo o tym nie powiedziałam, robię to na papierze bazowym, natłaczanym, białym, który jest dostępny w moim sklepiku. Słuchajcie, ta koroneczka taka też jest w moim sklepiku dostępna, klej i tak dalej, bo z kleju korzystam swojego, więc wiecie, tam szpatułki, nożyki, no to wszystko, z czym pracuję, to tam w sklepiku dostępne. Jakby ktoś miał ochotę, to też zapraszam. Wiecie, że mogłabym nawet tu obciąć i zaokrąglić sobie, w związku z tym, że ja lubię zaokrąglenia. Jak zapominam, to odwracam sobie klejem w górę, choć teraz będzie mi trochę trudno, bo tu już jest ta, wiecie co, nie? Oklejona kieszeń i to już trudniej jest, ale może się uda. No i że będę ręcznie dorabiać. Że ja zawsze coś wymyślę, słuchajcie, na sam koniec. Lepiej to było zrobić, jak jeszcze nie było to docięte, bo widzicie co, teraz on tu trochę... Boję się ręką, bo ja nie mam prostej ręki, ale może się udać. Tutaj z tym paznokciem mam za farfocelki, słuchajcie. Dobra. Jak popsułam, to trudno. Dobrze, pięknie. Pięknie to wyszło. Mamy ładny folderek. Można w ten sposób podarować życzonka. W ogóle mam wrażenie, że w tym, co odpada, w tej górnej części ładniej się wycina ten wzór niż w tej dolnej. Ale może to tylko takie moje złudzenie jakieś jest trochę. Ok. Tak to wygląda. No i teraz słuchajcie, z tyłu albo kwiatuszki, albo ten różowiutki. No powiem szczerze, że mam dylemat. Ciężkie to są sprawy. Może damy kwiatuszki, nie będzie tak przytłaczająco różowo. Choć ja kocham różowy, to czasem po prostu trzeba troszeczkę zrównoważyć tą słodkość. I tak też tutaj się stanie.
choć nawet nie wiecie, jaki ból sprawia mi zamaziewanie tym klejem tego pięknego różu. To jest naprawdę śliczny róż, taki bardzo delikatny. Ok. No i mamy tył oklejony pięknie. Tak jak cały czas wiecie, robię i myślę nad tym live'em. Chyba go faktycznie zrobię w poniedziałek, choć my tam zawsze mamy kawki, ale ja po prostu w tą środę nie dałabym rady. Najwyżej sobie kawkę przełożymy na wtorek albo... O, zobaczcie. I teraz mamy tutaj pięknie na matę z życzeniami, którą sobie tu można ładnie zrobić. No i można też pieniążki wsunąć. My zabieramy się teraz za ozdabianie. Słuchajcie, bardzo Was przepraszam. Ja już nie mam sił czasem. Wystarczy, że się rozjaśni i już mi cały ekran, ale jak jeszcze patrzyłam, to było w porządku. Postaram się tam jakoś to, słuchajcie, przygotować. Jeszcze raz powtórzę, zrobiłam tę kieszeń, tam chyba to jeszcze było dosyć widzialne. Wycięliśmy sobie tę górną część tutaj do oklejenia i z tyłu zakleiłam takim kwiatuszkowym elementem, a teraz będziemy ozdabiać, więc w sumie dobrze, że spojrzałam, bo na tę najważniejszą część przynajmniej będzie w porządku. Och, powiem Wam, nie ma lekko z tym nagrywaniem. W każdym bądź razie mam taką koroneczkę. Tak jak już wspominałam, ona jest dostępna na sklepie. Nic sobie tu nie szykowałam. Czyli ja zazwyczaj tak gdzieś tam przykładam różne elementy, żeby sobie poprzykładać, sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Tutaj tym razem nie robiłam nic, więc dopiero teraz zabiorę się z Wami. Fajnie jakby było w drugą stronę, tak akurat by mi to tu pasowało, więc może to spróbujemy włożyć tu. Bo akurat ten mniejszy, na którym niekoniecznie mi zależało, jest w tę stronę odwrócony, ale tak to czasem bywa, bo to są papiery jednostronne, więc wiecie, jak to jest, nie? I widzicie, też by mi się przydało w tę stronę, a może tam było w tę stronę w górę. O, no i ten był w tę stronę, to może ja to będę tu ciachała, słuchajcie, żeby on ładnie w tym kierunku mi się wygiął. No i to, wiecie, to jest taki jedyny plus, znaczy jedyny, może nie jedyny, ale to jest plus właśnie dwustronnych grafik, że możemy sobie w danym momencie odwrócić ją tak, jak jest nam potrzebna. Czekajcie, i znowu się rozjaśnia, i znowu będę polowała na obraz. Dobra. Kiedy potrzebujemy mieć odwrócone w prawo, to sobie odwracamy, a kiedy w drugą stronę, to sobie odwracamy. Ale fajnie, że w ogóle w tym zestawie tych kwiatów jest taka możliwość, że jest po prostu ten arkuś, ta grafika odwrócona, taka, że można sobie po prostu dociąć. Bo czasem bywa tak, że są na przykład tylko właśnie w jedną stronę i już. Ja też właśnie teraz projektując swoje te digi, staram się w grafikach do wycinania, bo nie mam dwustronnych, żeby właśnie jedna była w jedną stronę, a drugie takie newralgiczne liście czy jakieś gałązki, żeby były odchylane w obydwie strony, bo ja wiem, jak to jest ważne, jak chcemy sobie potem to dopasować do kompozycji, no to okej. No, nawet to całkiem fajnie, choć takie są tu drobne te żuczki małe, myślałam, że będzie z tym problem, ale już wtedy jak wycinałam, to się okazało, że nie było to takie złe do wycięcia, bo jak są takie małe gałązeczki. Ważne zawsze, żeby bardziej kręcić właśnie papierem niż nożyczkami. Jak kręcimy nożyczkami, to papier może się rozdwajać, może się troszkę szarpać nam, więc ja zawsze staram się kręcić grafiką. Przekręcam tą ręką, w której trzymam grafikę. Ja w ogóle, słuchajcie, dobra, tu już nie będę tego cięła, bo nie będzie potrzebne. W ogóle miałam też, a propos tego przeświecania, takiego pecha, bo w dwóch warsztatach, w samych ostatnich odcinkach też mi tak właśnie prześwietliło filmy i powiem Wam, że to potem problem jest, no bo już nie cofniemy, nic już z tym nie zrobimy. Jest już wszystko poskładane, a tutaj trzeba kombinować. Słuchajcie, ja sobie myślę, że fajnie tutaj wyszedł mi ta koroneczka od spodu, ładnie wygląda, więc myślę, że tak to zostawimy. Na razie ten duży usunę, bo on coś mi tutaj nie do końca pasuje. Może tam coś małego by ładniej wyglądało. W każdym razie samo ułożenie tego mi się podoba, więc ja sobie to na razie tak zdejmę na boczek tutaj i samą tą koroneczkę tutaj przykleimy. Bardzo ładne są te, one są takie owalne, fajnie się komponują w DL-kach też, więc
Chyba jeszcze tam na sklepie były. Dosyć fajnie je kupujecie, więc... A ja jeszcze z nią nie pracowałam na żadnym filmie, więc pomyślałam, że jakoś tak mi się tutaj spodobała. To jest nasze podbicie, nasza baza. Już sobie zerknę. No teraz jest grzeczny, nie będę tam rozjaśniać, ale wiecie, zawsze lepiej rozjaśnić niż mieć ciemne. I na spód myślę, że będzie to taki spód, taki totalny spód, czyli tutaj prosto na tym idzie ten maluszek, a teraz już pojedziemy sobie na tekturze. Czyli ja sobie tutnę. 1,5 mm tektura, dla mnie teraz to jest number one. Polecam. Taką tekturkę też dostaniecie w sklepiku u mnie. I jedziemy. Mamy, słuchajcie, 1,5 mm. Chociaż tu może być ciężko. Ja mam klej na gorąco rozgrzany już, bo jak są tektury introligatorskie i jest w ogóle papier i cokolwiek kleimy do materiału, to ja wolę klejem na gorąco, bo to po prostu szybciej idzie. No jestem taki raptusik. A tu na dwie do góry. A tu mogę na czubeczek najwyżej sobie podkleić na jedną, żeby miała fajne oparcie, natomiast potrzebujemy na dwie z tej strony. Ok. Tak. A tu sobie zrobię taką małą kosteczkę, żeby po tej prawej stronie też mi się oparła na tym naszym kwiatuszku, który już jest. To jest takie bardziej solidne. I się dosyć trzymają. Dzisiaj akurat pracuję z tym nowym klejem, z tej starej receptury. Wróciłam do niej, bo tak jak mówię, ona mi bardziej odpowiada, więc dlatego tak fajnie się łapię do tego materiału, bo tamta to... Chciałam wyjść naprzeciw i spróbować, bo wiecie, mówiliście, że on jest taki dosyć gęstawy, no ale to jest klej, który ja w zasadzie stworzyłam po to, aby fajnie pracowało mi się z albumami, tak? No i chyba tak to jednak miało być. Dobra, czekajcie, mamy to tu zrobione i ja cały czas myślę o tym, co mi tu wystaje od spodu. Może ja sobie sięgnę, słuchajcie, po pincetkę, którą jak się ściska, to się otwiera i jak ją puszczam, to ona, widzicie, nie muszę mieć zaciśniętych, może nie ten. Taka przyjemniejsza jest praca, bardziej, nie wiem, może tam będzie listeczek taki, sobie go tam niżej i potem tu dołożymy. Takie pincetki też są na sklepie, więc jakby ktoś szukał, to zapraszam. I słuchajcie, to może to by był czas na kwiaty. Ja bym teraz spróbowała... Znowu tu mamy ten dylemacik trochę, bo one są takie wykręcone w drugą stronę, ale może to zrobimy wyżej. Będziemy się teraz zastanawiali, które kwiaty tu będą lepsze. Kwiaty wszystkie są piękne, ale wiecie, ja się zastanawiam, czy te za bardzo nie przytłoczą. Kwiaty poamiranowe są piękne, no ale one są takie, wiecie, duże, więc zaraz zobaczymy, jak z tymi. A te są takie mniejsze, one są drobniejsze troszeczkę. To takie kwiaty na taką większą kartkę, na taki bardziej rozbudowany. Ja myślę, że te tutaj chyba, te płaskie tak bardziej jakoś, nawet bym zrobiła jeden taki ciemny, a taki mniejszy, jaśniutki, albo taki jaśniutki. Ale zdecydowanie chyba te. I słuchajcie, taka fajna łączka się zrobiła, więc wydaje mi się, że ten tutaj właśnie ten, na razie sobie go tak złapiemy, żeby on był na tym górnym kwiatuszku, na tym, który ma dwie tekturki. I teraz tutaj musimy podziałać sobie, troszeczkę zmniejszyć. Ja mam klej na gorąco rozgrzany. Zróbmy sobie, wykorzystajmy ten kawałeczek.
taki malutki. Tu muszę tam zaraz wzmocnić. Bierzemy sobie, słuchajcie, ten kwiatuszek, łapiemy wszystko, bo on jest bardzo wypchnięty tu, tak wyjątkowo. Co jest normalne, no słuchajcie, tam są pewnie jakieś kulki styropianowe albo jakieś inne. I ja go muszę spłaszczyć, uwaga na łapki, czyli ścinam tę górną warstwę w całości. Odsuwam się na chwilkę, nie mogę tego puścić i nakładam tu, a mi się ręce trzęsą. Nakładam tu, słuchajcie, klej na gorąco i łapię. I automatycznie mi się to spłaszczyło. Ja tak robię właśnie z kwiatami z foamiranu, bo wiecie, kwiaty z foamiranu właśnie jak są tak, one są robione, to mają, chociaż te są tu bardzo płaskie, co się rzadko zdarza. Zazwyczaj właśnie są takie mocno podniesione te popeczki. O, to sobie go musimy teraz ładnie ułożyć i on jest taki, wiecie, płastszy od razu. A teraz się zastanawiam, czy ten jaśniutki, czy ten taki, on jest ciemniejszy od tego, ale nadal jest, Boże, jest jaśniejszy od tego dużego, ale nie tak bardzo jasny. Więc chyba ten faktycznie, ale on też, widzicie, jest taki mocno wybałuszony, więc ja sobie go łapię, tak zgładzam tutaj, zgładzam go i ścinam i tu muszę klejem na gorąco posmarować po to, żeby tam te warstwy mi się nie rozpadły w środku, bo jak domyślacie się zapewne, no to wszystko jest tam połączone ze sobą, więc i tu papierek teraz i on mi to stabilizuje, czyli łapie mi to ze sobą razem. Dobra, i teraz mogę go sobie rozłożyć fajnie, tutaj ukształtować te płateczki, bo trochę je oczywiście spłaszczyłam przez to ściśnięcie, ale się denerwuję tym, że mi się tam to tak rozjaśniło. Słuchajcie, mam nadzieję, że mi się to uda. Ciągnie się klej na gorąco, muszę cały czas to kontrolować, ale taki niefortunny dzień sobie wybrałam słuchajcie, na nagrywanie, czyli dzień leniuszka. Ale damy radę. Mam cały dzień na obrabianie filmu. Będę kombinować, jak go zrobić. Dobra. Nie nagrywam moją kamerą, tylko nagrywam po prostu telefonem i on taki jest bardzo podatny na te różne pogody, zmiany. Znaczy nie zmiany pogody, ale wiecie, jak jest. O, może ja bym to tak tutaj trochę ścięła i ładnie pod... Aha, dobra, pod Ciebie nie damy, ale damy Ciebie w powietrze, bo Ty będziesz ładnie wyglądała w powietrzu. Przydałyby się takie listki normalne, takie wiecie. Wiecie. Mogłabym teoretycznie z wykrojnika coś... Nie, te różowe mi tu nie pasują. Mogłabym ewentualnie z wykrojnika, ale tak się zastanawiam, czy bym sobie tego... O, tu mi się to bardziej podoba, choć pewnie wolałabym trochę lekko w górę, ale... Dobra. I tu muszę wsunąć. Potem się jeszcze rusza ten tu. Chodź, łobuzie. O, czasem trzeba tak mocniej docisnąć sobie czymś. Mogłam go tak wygiąć w górę trochę, ale teraz się tu ładnie tak zagęściło z tej strony i zrobiło się tak, jak powinno. Tu coś brakuje mi z tej góry, ale nie wiem, czy to listek, czy listeczek, czy bardziej, ależ się tu nabrokaciło z tych kwiatów. Czy listek, czy kwiatuszek, zaraz się okaże. Tu może bym zrobiła, słuchajcie, kwiatuszka na taki malutki, który mi tam odskoczył. Ja Wam powiem szczerze, że ja się tak cieszyłam, kiedy tutaj robiłam swoją pracownię, że będę mieć światło dzienne, że będę mieć przy oknie. Nie pomyślałam o tym, że mogę mieć problemy potem właśnie z uchwyceniem, z rozjaśnianiem obrazu i tak dalej, co się będzie robić, no wiadomo. I zastanawiam się, czy gdzieś nie zmienić tego i gdzieś być, wiecie, od strony pracowni, gdzie zawsze jak sobie ustawię, tak będę miała. To myślałam, żeby tu gdzieś, ale wydaje mi się, że to będzie za intensywny zieleń.
takich mniej delikatnych listeczków niestety my tu nie mamy. Tam jeszcze był jeden arkusz, ale tam były takie już polne kwiaty. Więc tu chyba w ogóle takich nie. Tutaj mamy też takie intensywne kwiatki. I więcej chyba nie było. Tu już są tagi. Chyba, że gdzieś tu na jakimś arkuszu, ale też nie bardzo. Czekajcie, sobie wyjmę napisy, bo tu są paseczki. Zobaczymy, czy na paseczkach może coś będzie, a jak nie? Ale ładne zielenie, ojej. Tu mamy tagi i tu mamy różyczki. Tu mamy takie bardziej różowe. Plusk, kocham słoneczko. Dobra, tu mamy na niebieskim, więc to i tak te napisy nam tu nie bardzo. Tu mamy motyle. No tu akurat mamy ten motyl nie bardzo. Obfitości celebruj, odetchnij. Ładny by był ten odcień któryś, ale żaden napis mi tu nie pasuje. Tu są motyle, a to jest trochę za intensywne. No kurczaczek. Ależ jestem wymyślata, nie? Dobra, my coś jeszcze tutaj wyczaimy. Czekajcie, może zrobimy tak. Ja sobie wezmę to na tym. Chodź tu. I spróbujemy. Nie do końca. Gdzie jest ta różowa? Nie, ten różowy też nie. Słuchajcie, to jest hardcore. No może wytnę jeszcze ten raz różowy. On taki nie jest różem, to jest taki zimny fiolet, który jest ocieplony troszkę takim beżem. Nie wiem, jak to nazwać. Nie jest to taki czysty fiolet, ale idzie bardziej w tym kierunku. Ma trochę takich beżowych tonów, więc tak to udelikatnia trochę, dlatego on tu tak pięknie się wkomponował. No i może też z tej drugiej strony sobie to zrobimy. Tą końcóweczkę sobie odetnę i może jeszcze to wykorzystamy tutaj od spodu. I będzie grało i buczało, jak to się mówi. Zaraz się o tym przekonamy, słuchajcie. W każdym bądź razie tak wygląda moja dzisiejsza kartka z mapki. Bardzo jestem ciekawa, co Wy na taki pomysł. Ja foldery na kanale już tutaj wykonywałam, więc to wiecie, nie jest jakieś tam odkrycie. No ale było to w tej mapce i tak bardzo mnie to mocno zainspirowało, że postanowiłam wykorzystać ten pomysł. Fajnie z tymi wykończeniami można. Oczywiście, słuchajcie, można takie coś wsunąć do pudełka i do koperty, ale mnie się wydaje, że to skoro już jest takie w takim stylu właśnie, że samo w sobie jest to takim etui, takim opakowaniem, to ja bym już niekoniecznie to na przykład wkładała do jakiegoś pudełka. Co nie zmienia faktu, że oczywiście, że możecie to zrobić, jeżeli tylko macie ochotę. O. Ciach. I ciach. I teraz ładnie to wykończymy tu. W ten sposób. Już zastanawiam się, czy lepiej te, bo to są takie dłuższe, a te krótsze tutaj. No i zobaczcie, jedna gałązka i fajnie się. Troszkę się jeszcze rusza ta kompozycja, nie wiem, czy sobie tam klejem na gorąco, bo wiecie, to wszystko jest na tym papierze, ale na tym materiale, ale widzę, że już tam trzyma w jednym miejscu. Trzeba po prostu więcej cierpliwości, bo na papierze, papier na materiale no troszeczkę dłużej schnie, no wiadomo. O, i teraz mi się to podoba. Słuchajcie, to było to, czego mi brakowało. Ja sobie tu szybciutko zrobię takie delikatne chlapania. Zawsze mnie to fascynuje, że robię sobie tam coś, wiecie, a tu kurczę bałaganu. Już się śmieje, słuchajcie, przychodzi pod oknem i się śmieje, pokazuje mi kciuka cały czas. Zobaczę ten rozjaśniony film, to chyba mi nie pokaże już więcej, że mi dobrze idzie.
Ja sobie odłożyłam gdzieś, czekajcie, Colorex, już po niego pędzę. Zabieram też ze sobą Decomixa, Decomix White, pędzelek jeszcze, jakiś pędzelek przydałby się. Lekko się teraz zschizowałam, bo ostatnio czyściłam wszystkie pędzelki. Czemu ja tu nie mam żadnego mojego pędzelka białego? Czy ktoś mi odpowie? Dobra, mam. Nagrywałam w końcu film, słuchajcie, o chlapaniach i zgubiłam je. Dobra. Zabrałam ze sobą Decomixa, może sobie uzupełnimy. Decomix White tu jest. Dobra, mam nowego w sumie nowy Colorex, więc może on raczej nie będzie potrzebował rozcieńczania, bo jak jest świeżutki, to jest świeżutki. To on pięknie chlapie, bo jest taki lekko wodnity. No nawet nie lekko, a tak całkiem wodnity. Więc on tutaj nie oczekuje żadnych rozcieńczań. Tu nawet bym wolała większe. Ok, dobra. Zaraz zakręcam mocno. Decomix biały też dostępny w sklepiku, więc jak potrzebujecie, to zapraszam. I takie trzymadełka. Te, słuchajcie, trzymadełka, które chcemy tutaj, żeby przyczepić sobie, one najbardziej sprawdzają się, jak mamy taką sztywne podbicie, nie? Czyli jak mamy to na płaskim czymś. Czyli jak jest ich tutaj tak bardzo dużo, to tak trudniej jest. O, dziękuję bardzo, żeś wyskoczył. Trudniej jest ich przyczepić. One jak są na takim podłożu sztywniejszym, o, to ładnie się łapią. Dlatego ja je sobie wysypuję na wieczko zawsze tam troszkę i może taki by tu był fajny. Nie, to jakoś mnie tutaj nie przekonało. To takie drobniejsze. Czekajcie, bo wiecie, że z moim wzrokiem ja muszę to mieć praktycznie pod nosem. O, jest to taka mniejsza. A nie, to jest też taki duży. Zaczynam się denerwować tym. A jak ja się zaczynam denerwować, to najlepiej jest to wysypać całkiem na płasko. I wtedy się już nie będę denerwować. No proszę. Tu mamy takiego fajnego średniaczka. Uwielbiam takie stopniowanie właśnie tej wielkości różnych dodatków. Stąd też właśnie powstały Decomixy. Jeszcze takiego maluszka by mi się tutaj przydało mieć. Chyba, żebym tutaj to bardziej tak zrobiła. O. Zobaczcie, Colorex wysechł. I to jest też to, co mnie często zastanawia nad Colorexem, bo widzicie, on zrobił się trochę taki lekko, no nie powiedziałabym przezroczysty, ale stracił tą biel taką intensywną, którą ma, jak patrzymy na niego, więc to trochę mnie tak zawsze, nie wiem, wymieszałam go, więc nie jest tak, że dałam taki nierozmieszany. I chyba faktycznie jest, wiecie, to co wspominałam, kiedy był temat sklepowego alfabetu o chlapaniach, że jednak jak sobie rozcieńczę, jak to się nazywa, jakąś farbę akrylową białą, choćby taką zwykłą gdzieś tam z Tediego czy z Actiona, to mam ten lepszy efekt bieli niż z tego Colorexu. No nie chciałabym, wiecie, zniechęcać jakiejś tam złej opinii, ale on mi tu jakby teraz, na przykład na tych kwiatach to w ogóle już tych chlapań tak nie widać. Może robię coś źle. Może są tu jacyś specjaliści od chlapań.
No i jedziemy teraz, słuchajcie. Podnosimy sobie. Oj, no nie całą kartkę. I to zawsze mnie tak, ja zresztą chyba nawet o tym wspominałam, że on bardziej taki robił się jasny, kiedy już był taki na wykończeniu, jak to się mówi, czyli już mi gęstniał, ale widzę, że ten teraz też mi jakoś tak zjaśniał. Powiem szczerze, że chyba bym bardziej pisała się na to, żeby sobie rozcieńczać troszeczkę gesso białe albo jakąś farbę akrylową, a to gesso to już w ogóle, to był sztos, słuchajcie, on tak pięknie się zostaje taki biały, na intensywnie, jak to się mówi, nasączony, nie nasączony, tylko ten kolor, taka intensywność bieli jest taka bardzo widoczna. Nie znika mi, a tu mi po prostu, znaczy ja ją widzę na tej kartce, ale oczekiwałabym, żeby była taka bardziej biała. Czasem są takie prace, gdzie potrzebuję takiego tylko sznytu delikatnego, tego maźnięcia, no to wtedy tak, ale jakbym chciała, żeby taki właśnie ten biel był bardziej, ta biel była bardziej widoczna, to tutaj, no tak. Tak to mnie to tak, no. Już się zastanawiam, czy tu, ale już nie chcę przesadzać. Napis. Dobra, słuchajcie, jak już znajdziemy jakiś dobry napis, to zwykłą. Oj, prawda, patrzę, widać mnie. Jak znajdę jakiś dobry napis, to sobie go umieszczę. Czy jakiś dobry napis istnieje? O, to jest pytanie. Nie, Joanna, już nic. Ale tu, słuchajcie, tu, jakbym go trochę ścięła, bo tam taki mam ten krzoczek, wiecie, taki pusty, on sobie tam wychodzi i nie ma żadnego tam koleżeństwa, a to może by się tutaj przydało. Ja psikam, choćby ta nasza impreza była już teraz w sobotę, a ona dopiero za tydzień, słuchajcie. Dobra, teraz mi się to bardziej podoba. No i słuchajcie, pozostaje nam potem sobie wyciąć na szerokość taką, żeby tu włożyć jakąś właśnie, o, no taka wysokość nawet by mi się tutaj podobała. A on jest wysoki na, może nawet takim ciut dłuższy, na 16 cm by mogło być wzwyż, tak, i ładnie życzenia na tym zapakować i już mamy piękny folder, słuchajcie, żeby podarować jakieś życzenia lub włożyć do tego pieniążki. I to jest ta inspiracja tutaj z mapki, zobaczcie, dokładnie ta, gdzie jest tu wykrojone i można też sobie gdzieś, gdybym miała na przykład taki papier, który jest pusty i ma jakiś tam gdzieś w pewnym miejscu wzór, można by też było tak to wypracować, że ten wzór przyszedłby tu przy tym wykrojeniu, ale ja myślę, że tak mi to wystarczy w takiej formie, jak jest tutaj. Albo do pudełka, albo do koperty, jaką będziecie mieć potrzebę, słuchajcie, jak Wam to najbardziej będzie odpowiadało. Tak możecie sobie, do koperty nie, przepraszam, do pudełka, do koperty się nie zmieści. Natomiast ja jestem chyba zwolennikiem tego, że po prostu podarowałabym to bez żadnego... O, zobaczcie, tu mam z primetem i ładnie można życzonka tu wsunąć. Dziękuję, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że skorzystacie, że Wam się spodoba inspiracja, że zajrzycie sobie na Page Maps i tam zobaczycie, jakie fajne propozycje na tej stronie można znaleźć, jakie fajne inspiracje, coś, co na pewno też wpadnie Wam w oko i może pomoże, kiedy będzie trzeba się zainspirować czymś, a pomysłu nie będzie. Także dzisiejszy taki folder na życzenia czy na pieniążki jak najbardziej polecam. Ja myślę, że tutaj jeszcze będziemy z tej mapki, z tej karty korzystać, więc ja raczej nie będę wyrzucać. Ta jest już zaliczona i jeszcze mam oko na tą mam też oko, bardzo mi się podoba. Coś, co wiecie, patrzę na to i mam od razu mnóstwo pomysłów. To też jest bardzo ciekawe, użyłabym tego troszeczkę inaczej, ale to Wam, no może przyjdzie czas, to i na to Wam tutaj
się skupimy. Dzisiaj dziękuję. Raz jeszcze zapraszam Was w poniedziałek. Prawdopodobnie w poniedziałek będziemy tworzyć z Digi. Jeszcze zobaczycie, pojawi się ten mój plan na cały miesiąc, bo muszę sobie to wszystko przeanalizować, jak to poukładać. A dzisiaj dziękuję. Cieszę się bardzo, że stworzyliśmy razem wspólnie tę pracę. Zapraszam do mojego sklepiku, zapraszam do subskrybowania kanału. Ja uciekam dalej na mój leniuszkowy dzień i Wam również takiego dnia życzę sobie zrobić od czasu do czasu. Ściskam Was bardzo mocno. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Uważajcie na siebie. Pa, pa.